W tym wydaniu AVIT News. Nowa marka Elysium LED. Sharp na targach Passenger Terminal Expo 2026. Nowe flagowe monitory BenQ MA. Projektory Panasonic na West Endzie. Spin Extra 2026. Harlem Studios z kamerami Sony. Project Helix Microsoft. Digital Signage Summit 2026. To już 176. wydanie AVIT News, czyli informacja, wiedza, biznes. Zostańcie z nami. Elysium LED, jak podaje AV Magazine, to nowa firma z siedzibą w Chicago, która oferuje rozwiązania LED, w tym projektowanie, instalacje i konserwację. Elysium LED będzie docelowo oferować precyzyjne, wewnętrzne, zewnętrzne i architektoniczne diody LED. Aby uprościć specyfikację i planowanie, firma opracowała intuicyjne narzędzie LED Konfigurator. Klienci i wykonawcy mogą wprowadzić parametry projektu do zespołu sprzedaży i mogą otrzymać szczegółowe rekomendacje systemu w ciągu zaledwie kilku minut. Elysium LED może dostarczyć i zainstalować standardowe rozwiązania w ciągu zaledwie 4 tygodni, podczas gdy niestandardowe konstrukcje architektoniczne, krzywe narożniki sześciany, kule, fale i półprzeźroczyste instalacje siatkowe mogą być dostarczone w ciągu 14 tygodni. Firmę założył Kurt Yankee, były szef działu badań i rozwoju firmy SharpNeck, który spędził w tej firmie aż 28 lat. A tymczasem firma Sharp Europe zaprezentuje w tym tygodniu swoje najnowsze rozwiązania w zakresie technologii wyświetlaczy lotniskowych o znaczeniu krytycznym podczas targów Passenger Terminal Expo 2026, które odbędą się w Londynie w dniach od 17 do 19 marca. Zaawansowane rozwiązania firmy Sharp zostały stworzone specjalnie z myślą o systemach wyświetlania informacji o lotach i operacjach centrów kontroli lotów na lotniskach na całym świecie. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w branży lotniczej, sprzęt firmy Sharp umożliwia wydajne zarządzanie treścią, monitorowanie w czasie rzeczywistym i usprawnienie przepływu pracy na ponad 250 lotniskach. Wszystkie rozwiązania Sharp zostały zaprojektowane tak, aby spełniały rygorystyczne normy lotnicze, w tym normy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i kompatybilności elektromagnetycznej. Firma BenQ zaprezentowała dwa flagowe monitory MA270S i MA320UG z serii MA, które na nowo zdefiniują możliwości wyświetlaczy dla komputerów Mac. Model MA270S oferuje rozdzielczość 5K dzięki 99% pokryciu P3 i współczynnikowi kontrastu 20:1 odtwarza bogate i żywe odcienie kolorów. Model MA320UG łączy rozdzielczość 4K z częstotliwością odświeżania 120 Hz. To monitor idealny dla twórców treści i artystów multimedialnych. Zarówno MA270S, jak i MA320UG obsługują łączność Thunderbolt 4 do łączenia szeregowego i szybkiego ładowania, a Smart KVM pozwala użytkownikom płynnie przełączać się między dwoma systemami za pomocą jednej klawiatury i myszy, co idealnie sprawdza się w konfiguracjach hybrydowych łączących MacBooka Pro, Maca Mini i Maca Studio. W jaki sposób zaawansowana technologia projekcji pomogła ożywić musical pod tytułem Paddington the Musical na londyńskim West Endzie? Spektakl wystawiony jest w zabytkowym teatrze i wymaga pełnego pokrycia sceny projekcją wideo na wielu powierzchniach architektonicznych, w tym na ruchomych i podwieszanych elementach scenografii, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej niewidoczności technologii projekcyjnej dla publiczności, która znajdzie się w tym zabytkowym teatrze. Producenci tego spektaklu wybrali projektory 4K Panasonic RQ35 i RQ25, które oferują wysoką jasność oraz niski poziom hałasu. Dodatkowo mają elastyczne możliwości instalacji, które pozwalają na projekcję właśnie w tak złożonych środowiskach sceny teatralnej i musicalowej. Wiosenna edycja konferencji Spin Extra, czyli spotkanie projektantów instalacji niskoprądowych, odbędzie się w dniach od 26 do 27 marca w Grand Hotelu Tiffy w Iławie.
i będzie poświęcona najnowszym technologiom oraz aktualnym trendom w obszarze instalacji niskoprądowych. Tematyka SPIN obejmuje szeroki wachlarz specjalizacji z branży niskich prądów. Od systemów sygnalizacji pożarowej, nowoczesnych systemów CCTV, systemów kontroli dostępu, systemów DSO, systemów zarządzania budynkiem, poprzez systemy zasilania gwarantowanego, rozwiązania data center, systemy parkingowe, po profesjonalne rozwiązania sieciowe, multimedialne i integrację systemów. Konferencja stanowi wyjątkową propozycję dla projektantów z północnej i centralnej Polski. Uczestnicy będą mogli wysłuchać inspirujących wystąpień prelegentów, wziąć udział w praktycznych warsztatach, odwiedzić strefę wystawienniczą z możliwością bezpośrednich konsultacji i prezentacji nowoczesnych rozwiązań, a także uczestniczyć w wieczornym spotkaniu integracyjnym. Holenderskie studio produkcji audio-wideo Haarlem Studios, dążąc do zapewnienia elastycznej produkcji o wysokiej jakości, nawiązało współpracę z firmą Sony. Modułowa konstrukcja studia pozwala na szybką zmianę konfiguracji przestrzeni do potrzeb podcastów, unboxingów, wywiadów, filmów instruktażowych, sesji modowych i produkcji telewizyjnych. Studio jest wyposażone w szeroką gamę TEU, zestawów oświetleniowych oraz kamer Sony. Dzięki tej współpracy holenderskie studio produkcji wideo jest w stanie zachować spójną jakość materiału filmowego. W skład oferty kamer Haarlem Studios wchodzą modele FX2, FX3 i FX30 marki Sony. Technologia kolorów Sony jest charakterystyczną cechą serii Cinema Line oraz flagowego modelu Venice 2 po najnowszy FX2. Ponieważ współcześni twórcy treści przywiązują coraz większą uwagę do tożsamości wizualnej, kolor stał się jednym z najbardziej zauważalnych i kluczowych elementów treści wideo. A tymczasem firma Microsoft szykuje potężne uderzenie na firmę Sony, konkretnie w sektor produkcji gier wideo. Chodzi o konsolę nowej generacji Microsoft, która ma zmienić reguły gry w tej branży. Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, szczegółów na temat nowego Xboxa Microsoft jeszcze nie ujawniono, ale wiadomo już, że urządzenie ma być potężną hybrydą, która płynnie połączy światy konsol i komputerów osobistych. Perspektywa urządzenia, które natywnie uruchomi dowolne gry z peceta, może na rynku wywołać prawdziwe trzęsienie ziemi. Project Helix ma wykorzystywać układ AMD i działać pod ścisłą kontrolą systemu Windows z nakładką konsolową. Użytkownicy zyskają możliwość instalacji nie tylko tytułów z oficjalnego ekosystemu Xbox, ale również z zewnętrznych platform, takich jak Steam, Epic Games Store czy GOG, a docelowo nawet standardowych programów dla komputerów Windows. Digital Signage Summit 2026 odbędzie się w dniach od 20 do 21 maja w hotelu Hilton na lotnisku w Monachium. Szczyt DSS jest organizowany już po raz 20 przez Invidis Consulting, firmę doradczą i analityczną specjalizującą się w branży Digital Signage, oraz przez Integrated Systems Events, organizatora największych na świecie targów branży audio-wideo i systemów zintegrowanych. Przez 2 dekady Digital Signage Summit przekształcił się w główną platformę branżową do wymiany doświadczeń sektora Digital Signage i duch. W tym roku pod hasłem Next Gen Signage. Co roku DSS przedstawia strategiczne perspektywy wiodących światowych innowatorów i dostawców rozwiązań w tej branży. 20 lat DSS to idealny moment, aby spojrzeć wstecz na pierwsze dekady Digital Signage i zrobić to w zabawny sposób, powiedział Florian Rodberg, dyrektor zarządzający i założyciel oraz właściciel Invidis Consulting. Mike Blackman, dyrektor zarządzający Integrated Systems Events, podkreśla ciągłe znaczenie DSS. To tutaj zbiegają się najbardziej przyszłościowi liderzy branży, gdzie kształtują się kolejne wielkie pomysły. I to już wszystko w tym wydaniu AVIT News, czyli informacja, wiedza, biznes. Jak co tydzień zapraszam Was na naszą stronę, zapraszam Was na naszego YouTube'a, gdzie sukcesywnie pojawiają się nowe filmiki, nowe materiały, nowe filmy, relacje z targów Integrated Systems Europe, które odbyły się w Barcelonie w lutym tego roku. Udanego tygodnia, cześć!